Wielu z nas nieraz zastanawiało się, jakby to było rzucić wszystko i założyć winnicę, wylegiwać się w blasku słońca pomiędzy winoroślą. Jednak nie jest to takie proste. Postanowiłam zapytać samych winiarzy, w jaki sposób zmienili swoje życie, żeby poświęcić się pasji, czyli robieniu wina. Podążyłam szlakiem dolnośląskiego piwa i wina, a winiarze opowiedzieli mi swoje ciekawe historie. Zapraszam serdecznie, Patrycja z Wine Thinking. Jest bardzo jak na razie szalone życie. To znaczy ja po ponad 13 latach odeszłam ostatecznie z korporacji, której tak naprawdę zaczynałam w ogóle swoją karierę na 4. roku studiów. Jestem biegłym rewidentem, a mój mąż jest sędzią. Więc trochę mi mój zawód pomaga, bo nie ukrywajmy, jednak winiarstwo w Polsce to poza tym fajnym, czyli robieniem wina i zajmowaniem się winnicą, to jest dużo papierów. Znaczy winnica miała powstać pod kątem takiego typowego hobbystycznego uprawy winorośla deserowe do jedzenia. Przerosło to moje oczekiwania i ludzi, którzy by chcieli pić wino. Moim takim trochę hobbystycznym też jest miodogroniec, robię wina na miodzie. Dzisiaj ta epidemia nam zabrania spotykania się z ludźmi, z chętnymi, którzy by chcieli spotkać się z degustacją wina. I to jest najciekawsze w tym, że możemy się spotkać z ludźmi, porozmawiać o winie. Wie Pani co, o winie można mówić bardzo dużo. Największą inspiracją do założenia winnicy były podróże. To też jest w symbolu naszej marki, znaczek pocztowy, który do tego nawiązuje. I w sumie... powraca się do takiej chyba takich korzeni człowieka, że jednak to życie jest tak zależne od pór roku. To się czuje w winnicy. Wydaje się, że praca na winiarni, w winnicy to jest tylko powiedzmy wiosna, lato i na jesień trochę zbierzemy, zimę mamy spokojną i nic nie robimy. No to jest nic bardziej mylnego. Praktycznie cały rok pracujemy, czy to na winnicy, czy na winiarni i czujemy taką styczność z tą naturą. Kiedyś to była druga zarejestrowana winnica na Dolnym Śląsku. Tak oficjalnie, kiedy została zarejestrowana, to był 2004. Ja miałem kiedyś takiego sąsiada, który emigrował z Grecji. U siebie w Grecji miał winnicę. No i tutaj chociaż w ogródku małym założył sobie taką mini winniczkę, czyli miał 2 krzewy. Tylko że te jego krzewy w odróżnieniu od innych działkowców, no to charakteryzowały się tym, że tam były owoce zamiast liści. Pierwszy szczep to był od wspomnianego Greka, niewiadomego pochodzenia, co to w ogóle. Do dzisiaj ten szczep tam mam jeszcze kilka sentymentów. Nazwa nawiązuje do imienia mojej wnuczki Jadzi, to przytoczę dialog pewien, jaki odbył się pomiędzy Jadzią a jej młodszym braciszkiem. Jadzia lat 6, braciszek lat 3. I właśnie ten brat, który ma Jurek na imię, mówi: ja nazywam się Jurek Janiak, a ty się nazywasz Jadwiga Winnica. Te pierwsze moje wina zawiozłem do Niemiec. Mam takiego przyjaciela, który mi cały czas pomaga, ale Niemcy smokali i mówili: no tak jak u nas, to podobne do naszego. Podobne do naszego, niczym się specjalnie nie różni. No i więc to była taka zastrzyk optymizmu i taki napędzający mnie do tego, żeby dalej robić to, co robię. Te połączenie wyszło całkiem przypadkowo. Zabrakło mi zbiorników i nie miałem możliwości tego rozdzielić, bo były zbiorniki duże i siłą rzeczy musiałem te wina połączyć i dzięki temu wyszedł fajne wino, które do dzisiaj łączę i też większość win na Dolnym Śląsku też to zobaczyło i też właśnie produkują taki szczep, takie łączenie win. Cabernet Cortis Regent. W tym roku, w 2019, mieliśmy taką ciekawą. 2019 rok to był bardzo dobry rok, jeżeli chodzi o wydajność. No, jesteśmy młodymi winiarzami, popełniamy błędy. Źle policzyłem ilość drożdży, którą kupiłem dla Rieslinga i została mi 1 kać. I zabrakło mi drożdży, więc użyłem innych, które całkowicie inaczej wyfermentowały. Drożdże spowodowały, że jedno wino było wytrawne, to wino właśnie zdobyło srebrny medal w spocie, natomiast drugie, które było właśnie bardzo przyjemne dla podniebienia, to było wino półwytrawne i to wino zeszło nam najszybciej. Nie wysyłaliśmy go na konkursy, dlatego że mieliśmy go mało, to było takie pół kadzi, natomiast może mogło być medalowe, prawda?
Ale po prostu już go nie było. Mieliśmy prawie parę wypadków przy pracy, ale no, wspominamy je teraz z uśmiechem. Wybuchł nam na przykład zbiornik czerwonego wina, szczepiliśmy go bakteriami, aby wino przeszło malolaktyczną fermentację. Okazało się, że wino już przeszło tą fermentację, przechodziło w tym czasie w sposób spontaniczny. W momencie, gdy wsadziliśmy mieszadło do zbiornika, żeby bakterie wzburzyć, wino wybuchło jak szampan, wylało się. Pamiętam, że przez 30 sekund w ogóle staliśmy zamurowani, nikt z nas nie wiedział w ogóle co robić, mieszadło się cały czas mieszało wino. Po prostu ruszyła wtórna fermentacja, ja się staram robić też wina naturalne, bez tam raczej dodatków różnych. No i po prostu ruszyła wtórna fermentacja w butelce, było to wino półwytrawne. To było jakoś w 2015 roku. No i po prostu trzeba było się ratować. Wystrzeliwały korki, szampany, a nie był Sylwester.